wymagają, aby poświęcać im bardzo dużo czasu, zajmować się nimi i oczekują od nas takich interakcji. Chcą być dotykane, chcą nas pieścić i chcą, ażebyśmy odwzajemniali te uczucia. Ten właśnie tutaj osobnik, siedzący obok mnie, młodziutki, usiłuje mnie nakłonić do zabawy, oczekuje, że będę go dotykał, będę go głaskał i domaga się tego swoim tutaj troszeczkę piskliwym głosikiem. Pierwsze 3-4 tygodnie pobytu w nowym miejscu, w nowej rodzinie będą decydowały o tym, jak później przez najbliższych kilkadziesiąt lat układać się będą nasze wzajemne relacje. Papuga oczywiście nie może być pozbawiona naszych pieszczot, naszych dotyków, obcowania z nią. Tym niemniej jednak nie możemy dopuścić do tego, aby wymuszała ona jakieś konkretne zachowania z naszej strony. Prawdopodobnie drugiego, trzeciego dnia po nabyciu takiego właśnie ptaszka, często zaraz po wschodzie słońca, swoim głośnym wołaniem domaga się on, abyśmy poświęcili mu trochę czasu. Ponieważ często jest to nowe zwierzątko w rodzinie, dzieci uwielbiają się z nim bawić i wtedy zdarza się, że nawet o świcie w niedzielę ktoś jednak wyjdzie do ptaka, zacznie się z nim bawić, da mu smakołyki. I wtedy papuszka będzie przekonana, że to zachowanie ludzi zostało wymuszone jej zachowaniem. Podobnie jest w innych sytuacjach. Często papuga siedząca w klatce obserwuje toczące się wokół niej życie krzątających się ludzi. Zdarza się, że jedna z tych osób wyjdzie do innego pomieszczenia i ptak straci ją z oczu. Zaczyna czuć się nieswojo i wkrótce zaczyna ją nawoływać. I w tych 3-4 tygodniach po zakupie papugi musimy zacisnąć zęby i po prostu, dopóki papuga się nie wyciszy, nie uspokoi, nie możemy się jej pokazać. Dlatego, że jeżeli ona zobaczy, że przyszliśmy, to będzie przekonana, że jest to wynik jej nawoływania. I taka papuga z czasem stanie się takim domowym terrorystą, który będzie wymuszał określone, korzystne dla niej zachowania opiekunów poprzez swoje bardzo głośne zachowania. Innym częstym przypadkiem jest zachowanie papugi, która widzi, że jej opiekun na przykład ubiera się i na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń papuga wie już, że wyjdzie on z domu i ona zostanie sama. Na skutek swoich mniej lub bardziej nachalnych działań doprowadzi do tego, że zabawa zostanie przedłużona o 15-20 minut. Jeśli tak się stanie, to za każdym kolejnym razem to zachowanie będzie ulegało wzmocnieniu i może się okazać, że będzie już to papuga naprawdę nie do wytrzymania. Dlatego nie namawiam nikogo, aby papugę ignorować, aby wychowywać ją bardzo twardą ręką, aby nie zezwalać na żadne bliższe relacje uczuciowe między człowiekiem a ptakiem. Tym niemniej jednak w pierwszym okresie pobytu w naszym domu, takiego właśnie nowego pupila, dbajmy o to, aby zawsze, gdy jest on pobudzony, gdy czegoś bardzo chce i usiłuje to wymusić na nas w sposób, którego nie możemy zaakceptować, wtedy musimy go ignorować. Dopiero gdy wyciszy się, uspokoi, kiedy stanie się taką papugą, jakiej właśnie byśmy chcieli, aby na co dzień była, dopiero wtedy możemy rozpocząć z nim jakąś zabawę. Ta zabawa może trwać nawet 10 godzin. Oczywiście przesadzam, może też trwać 10 minut. Ale pamiętajmy, zawsze początek, rozpoczęcie zabawy i jej koniec zależy od opiekuna, a nie od papugi.